Myślę, że za często pokazuję Wam jakieś absurdalnie drogie albo trudne do zdobycia retro akcesoria, szczególnie jeśli idzie o na przykład komputer Commodore 64. Nie każdy przecież chce czy nawet może wydać na coś tysiaka, a nawet jakby może i chciał i może by mógł kupić, to często okazuje się, że i tak jest to coś niedostępne, jak choćby Ultimate 64 czy Ultimate 1541. Na szczęście ostatnio zaczyna dziać się dobrze na rynku retro i mogę Wam dzięki temu przypomnieć o fajnym wgrywadełku do gier dla Commodore 64, które co prawda pierwszy raz już pokazywałem Wam jakieś 3 lata temu, ale wtedy kosztowało sporo, jak na tamte czasy, bo jakieś 160 zł. Potem cena doszła do prawie 300, ale teraz możecie je mieć po kilku latach galopującej inflacji i wzroście kosztów elektroniki za 100. I to teoretycznie niecałą. O czym tutaj mowa? Mowa tutaj o Kung Fu Flashu, który w tym momencie staje się chyba numerem 1, jeśli idzie o stosunek możliwości do ceny, jeśli chodzi o wgrywanie gier, no ale już zaraz będziecie mogli sami zdecydować, czy mam tutaj rację. Zanim jednak się przekonacie, wiadomość od naszego partnera PCBWay. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 płytek PCB, 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, za ich pomocą możecie wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16 bitowych, co wielokrotnie już Wam zresztą pokazywałem. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę Waszej uwadze, a tymczasem wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj rozbudowane wgrywadełko gier dla Commodore 64, które nagle stało się mega ekonomicznym rozwiązaniem. Kung Fu Flash. Czymże jednak jest to cudo? To kartridż stworzony na początku roku 2020 przez Kima Jorgensena i co ważniejsze do tej pory aktywnie rozwijany. Ostatnia aktualizacja programowania ma zaledwie 2 tygodnie, którego chyba podstawowym celem było stworzenie kartridża do wgrywania kartridżów z karty SD. Tak, jego podstawową funkcjonalnością jest możliwość odpalania obrazów kartridży dla Commodore 64 w postaci plików CRT oraz BIN, jakie znajdzie on na włożonej do niego karty SD. Dlaczego to samo w sobie jest w tym momencie cudowne? Zaraz Wam wyjaśnię. Kung Fu Flash obsługuje teraz ponad 25 typów kartridży, zaczynając od najprostszych, standardowych kartridży Commodore 8 KB, 16 KB i Ultimax, poprzez te popularne w czasach dominacji Commodorka, po te współczesne jak na przykład 1 MB kartridż typu Easy Flash, format mega popularny, ale o tym też jeszcze wspomnę za chwilę. Żeby to było wszystko, to by już było spoko, ale oprócz obsługi plików kartridży, Kung Fu Flash wspiera również ładowanie gier bezpośrednio z plików wykonywalnych PRG, bardzo popularnych w emulatorach do przechowywania jednoplikowych gier, oraz plików T64, takich kontenerów dla gier kasetowych, również popularnych w emulacji Commodore 64, z których można uruchamiać pojedyncze programy. Kasetowe gry wieloplikowe nie są obsługiwane, jeśli występuje w nich jakieś doczytywanie. Innymi słowy, można wejść do takiego pliku T64 jak do katalogu i jeśli znajduje się w nim więcej niż tylko jeden program, uruchomić tylko jeden z nich. Jeśli jeszcze Wam mało, jest jeszcze jedna rzecz, która rozwinęła się dość mocno przez te ostatnie kilka lat. Kung Fu Flash rozpoznaje i obsługuje bowiem także pliki D64, D71, D81, czyli obrazy komodorowskich dyskietek. Na początku swego istnienia obsługa ta praktycznie ograniczała się do przeglądania tych plików jak katalogów i uruchamiania z nich pojedynczych programów, jak w przypadku plików T64. W tym momencie jednak Kung Fu Flash potrafi już także doczytywać pliki, zapisywać pliki, nawet obsługiwać część poleceń DOS-a i można w nim zamontować dyskietkę, tak jak się to robi w emulatorach typu SD2IEC czy Pi1541. Jednak żeby Was to nie zwiodło,
Jako że cartridge ten nie jest w żaden sposób podłączony żadnym kabelkiem do portu serial na komputerze, obsługa emulacji jest bardzo ograniczona, jest bowiem czysto programowa. W tym momencie będziecie w stanie dzięki niej zagrać w gry i uruchomić programy jednodyskietkowe, które nie korzystają z żadnych własnych turboloaderów. Możecie się jednak zdziwić, bo takich gier i programów jest całkiem sporo, choć kto by chciał używać ich, gdy może używać wersji kartridżowych. No właśnie, wersji kartridżowych. Miałem wam przecież powiedzieć, dlaczego jest to taka fajna opcja. Otóż oczywiście na Commodorka za dawnych lat wychodziły gry na kartridże, ale sami wiecie, że nie były aż tak popularne. Ci, którzy jednak śledzą nasz kanał, wiedzą o takim projekcie jak na przykład OneLoad64, którego celem jest znalezienie jak największej liczby gier na Commodore i przerobienie ich na pliki CRT, czy to z oryginalnych kartridży, dyskietek czy kaset. W tym momencie najnowsza wersja tego projektu zawiera ponad 2100 gier. Ponad 2100 gier. Od najprostszych gier jednoplikowych, małych kartridży, poprzez konwersję gier dyskietkowych na bardzo rozbudowanych grach kartridżowych, kończąc, których za młodu było nam trudno doświadczyć, szczególnie w Polsce, a robią teraz ogromne wrażenie. Commodore 64 z dużą grą kartridżową to zupełnie inny komputer niż Commodore 64 z magnetofonem czy nawet stacją dyskietek. Wspominałem też, że Kung Fu Flash obsługuje współczesne formaty kartridży, w tym Easy Flasha. Raczej na pewno to wiecie, ale na C64 nadal są wydawane gry i część z nich stara się garściami korzystać ze współczesnych możliwości. A taką na pewno był i jest programowalny kartridż Easy Flash, który umożliwia przechowywanie gier nawet do 1 MB pojemności, a także posiada liczne rozszerzenia, takie jak na przykład możliwość zapisywania stanów gry na samym kartridżu. W tym właśnie formacie pojawiło się i nadal pojawia się masa nowych produkcji, ale także masa konwersji starych czy różnych składanek. W tym względzie Kung Fu Flash to taki duchowy następca Easy Flasha, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do tego pierwszego zapisywanie gry kartridżowej do pamięci nie trwa kilkanaście minut, a kilkanaście sekund. Dobrze, to może teraz krótka prezentacja tego sprzętu w akcji, bo jego obsługa jest prosta jak machanie cepem, no a potem jeszcze pogadamy o cenie i skąd go wziąć. Tak, moi drodzy, prezentuje się cartridge Kung Fu Flash, który zakupiłem. Szara obudowa, wydrukowana ewidentnie w druku 3D. Kung Fu Flash, piękny napis. Mamy na tym kartridżu kilka rzeczy, które muszę wam pokazać. Po pierwsze, na pewno warto jest wskazać na miejsce do umieszczenia karty microSD. Na tą kartę wgrywamy wszystkie wspomniane wcześniej przeze mnie pliki. Na kartridżu mamy 3 przyciski. Przycisk Reset to rzecz oczywista, resetowanie. Przycisk Menu to wywołanie browsera. I mamy też przycisk Special, który jest często używany przy kartridżach typu Action Replay, Final 3, jako ten przycisk typu Freeze. Z boku kartridża mamy jeszcze wejście USB-C. Po co tutaj wejście USB? Dla zachowania kompatybilności z kartridżem Easy Flash, a właściwie Easy Flash 3, który posiada pewne możliwości komunikacji z komputerem Commodore poprzez port USB i te możliwości zostały również zachowane w projekcie Kung Fu Flash, przy czym nie będę o nich teraz opowiadał, bo bądźmy szczerzy, używa się je niezmiernie rzadko. Jak obsługiwać kartridż? Wystarczy go włożyć do komputera, odpalić maszynę i to, co nam się pojawi, to będzie zazwyczaj poprzednia załadowana gierka. Żeby tą grę zmienić, żeby cokolwiek zrobić, wciskamy przycisk menu i w tym momencie pojawia nam się na ekranie browser. W tym browserze poruszamy się za pomocą kursora, kursor w górę, kursor w dół, Enter, możemy wchodzić do katalogu, zajrzyjmy do wspomnianego przeze mnie OneLoad64. Tutaj możemy wybrać grę, którą chcemy uruchomić. Możemy też oprócz poruszania się w górę i w dół poruszać się o całe strony w lewo i w prawo, a właściwie w prawo i w lewo.
Możemy też w bardzo prosty sposób znaleźć jakąś grę, wpisując jej nazwę, część nazwy. O, teoretycznie nie ma gry Sisters, no tak, bo gra nazywa się Great Giana Sisters. W związku z tym zaczniemy od gwiazdeczki i już się Great Giana Sisters znalazła. Załadujmy gierkę. Gierka ładuje się naprawdę błyskawicznie. Pamięć flash wbudowana w ten cartridge to jest pamięć flash, która znajduje się w procesorze ARM, który w nim siedzi. W związku z tym no to działa mega błyskawicznie. I teraz jeśli dokonamy resetowania kartridża, to ta gra uruchomi się nam powtórnie. I ta zapisana powtórnie gra będzie tak nam długo w tym kartridżu siedzieć, w tej pamięci nieulotnej, aż ją zastąpimy inną. Wracając do menu kartridża, możemy wyjść w górę katalogu przyciskiem Del, a z tego katalogu pozwolę sobie wgrać grę, która ma aż pół megabajta, Prince of Persia. I tak jak wspomniałem wcześniej, wgranie takiej gry na Easy Flasha na przykład to było bite 15 minut, a tutaj jest to dosłownie kilka sekund i możemy się cieszyć tą dużą gierką. A jeśli byście chcieli zobaczyć, jak się ładuje cartridge o wielkości 1 MB, to proszę bardzo. No taka przygoda z Easy Flashem to już były naprawdę długie minuty i dłuższe posiedzenie. Już nawet nie mówiąc o tym, że ciężko było wgrać 1 megabajtowy plik do Easy Flasha, nie posiadając na przykład SD tu i EC. A tutaj mamy, proszę bardzo, 1 megabajtowa składanka z dużą ilością gierek, na przykład Dig Dug. Tutaj przy okazji pokażę Wam obsługę plików T64. Akurat w tym pliku znajduje się tylko jeden program, Fruitbank Plus. Bardzo często w plikach T64 znajdują się dwa programy, na przykład ekran startowy do gierki i później gierka właściwa, ale tylko naraz możemy odpalić jeden program. Nie działa, jak już wspominałem, żadne doładowywanie. Odpalanie pojedynczych plików PRG, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Obsługa gier dyskietkowych jak najbardziej jest, jak wspominałem, ale ograniczona. Tutaj mamy przykład dyskietki, gdzie mamy tak naprawdę pojedyncze pliki. Ewentualnie tutaj widzę, że możemy załadować top score. I jak widzicie, gra się ładuje i jak najbardziej działa. Sprawdzimy tylko top score'a. Wszystko tutaj jest w porządku. Po resecie, o dziwo, wracamy znowu do tej samej gierki. Także musicie wiedzieć, że nawet obraz dyskietki ładowany jest do pamięci flash. Mam też tutaj przykład gierki typowo wieloplikowej. Tutaj mamy plik startowy, to jest sama gierka, a tutaj mamy pliki z danymi do tej gierki. Także odpalmy gierkę. Reklama BBS-u. Jak widzicie, tutaj już gra się doładowuje i jest rozpoznawany ten Kung Fu Flash jako urządzenie IEC. Doładowywanie działa. Także te gry, które nie obsługują jakichś zaawansowanych loaderów, które korzystają z tego loadera podstawowego, który jest w Commodorku i też z tego, co chyba widzieliście, te, które są w stanie rozpoznać Kung Fu Flasha jako takie typowe urządzenie IEC, a nie stację dyskietek, te gierki Wam zadziałają. Nie są to wszystkie gry, nawet bym rzekł, że jest to mniejszość, duża mniejszość gierek, ale część z nich się na pewno uruchomi. Oczywiście możecie tutaj zapomnieć o demkach, no z demkami tutaj raczej, przynajmniej tymi dyskietkowymi, no nie będziecie mogli sobie poradzić, czy raczej ten cartridge sobie nie poradzi. Jeszcze jedną rzeczą, jaką powinienem Wam pokazać, to obsługa save'ów w Easy Flashu, w kartridżach typu Easy Flash. Odpalę sobie gierkę Easy Flashową i tutaj mogę wybrać, z którego save'a będę korzystał, tak trochę jak to się robiło kiedyś na NES-ie czy SNES-ie. I faktem jest, że muszę teraz część tej gry przejść, by coś w tym save'ie się zapisało. Ok, wchodzę do pierwszego levelu, tutaj jeszcze mam score 0, także tutaj jeszcze zapisu nie ma. Tutaj mamy koniec planszy.
I jako, że przechodziłem ją na bardzo szybko, to za dużo punktów nie zdobędę, tylko 8%, no w sumie 28%. I teraz mam pytanie, czy zasejwować grę? Wybiorę, że tak, bo ten cartridge akurat nie ma autosave'ów, tylko trzeba to sejwować na prośbę. I co? I teoretycznie kontynuujemy gierkę. OK. I w tym momencie, jak widzicie, jestem już na drugim poziomie. I teraz, gdybym wyłączył komputer albo zrestartował cartridge, to niestety bym utracił ten save. By ten save zachować na karcie SD, muszę wcisnąć przycisk menu. I w tym momencie muszę odpowiedzieć na proste pytanie, czy chcę nadpisać obraz oryginalnego cartridge'a, czy chcę stworzyć nowy plik. No i generalnie lepiej stworzyć nowy plik. Nowy plik został stworzony i jak widzicie, on jest tutaj już z numerem 1. Jeśli teraz załadujemy konkretnie ten plik i wybierzemy save o numerze 1, to jak widzicie, mamy już odblokowaną drugą mapę. I tutaj to rozwiązanie z możliwością stworzenia nowego pliku zamiast nadpisania starego jest bardzo fajne, ponieważ możemy sobie robić osobne save'y co każdy etap i dzięki temu możemy się też cofać w naszej rozgrywce, co generalnie akurat w tej grze i w większości gier na Commodorka byłoby niemożliwe. Tych gier na Commodorka, które mają obsługę save'ów na cartridge'ach, bo one mają zazwyczaj jeden save, który działa w takim trybie ciągłego nadpisywania. Natomiast tutaj możemy się bawić jak chcemy. Ten pokaz zakończę uruchomieniem jednego z cartridge'y funkcjonalnych, tak zwanych cartridge'y z przyciskiem freeze. Niech to będzie na przykład Final Cartridge. Bardzo znany cartridge, ale tutaj nie będę prezentował jego możliwości, tylko chcę wam pokazać, że działa tutaj freeze. Żeby to pokazać, przejdziemy do Basica. Napiszemy sobie jakiś program. I wciśniemy przycisk freeze. I jak możecie zobaczyć, przycisk ten działa. No w tym momencie to wszystko, co pokażę a propos tego cartridge'a. Jak widzieliście, po wyjściu z menu freeze wróciliśmy do normalnego Basica. Jak najbardziej obsługa tego typu cartridge'y działa. Jedyne, czego tutaj nie uruchomimy, a co można było uruchomić w Easy Flashu w trójce, to są kernele. To są dodatkowe kernele. No niestety ten cartridge obsługi kernelów nie posiada, ale to jest naprawdę malutka niedogodność, szczególnie, że te kernele mogą być bez problemu zastępowane w większości przypadków, a mam tutaj na myśli tak naprawdę tylko GFIDOSa, bo się generalnie tych kerneli mało stosuje w Commodore 64. Te kernele mogą być zastępowane na przykład Epix Fast Loaderem, jeśli byśmy chcieli używać tego cartridge'a z prawdziwą stacją dyskietek działającą w trybie turbo. No akurat tutaj żadnej prawdziwej stacji dyskietek nie posiadamy. A zapomniałbym jeszcze o ostatniej rzeczy, o możliwości konfiguracji tego cartridge'a. Konfigurujemy go za pomocą przycisku F5. Co możemy tutaj zrobić? Możemy tutaj ustawić taką opcję, by cartridge uruchamiał się nie z tej ostatnio ładowanej gierki, tylko bezpośrednio z cartridge'a. Ewentualnie też możemy włączyć uruchamianie z ostatnio zamontowanej dyskietki i możemy też zmienić numer stacji dysków, jeśli mamy na to ochotę. I to już naprawdę wszystko, jeśli chodzi o pokaz możliwości tego cartridge'a, tych podstawowych. Dobra, to teraz cena sprzętu. W tym momencie w Polsce możecie dostać taki cartridge za 170, 200, 220 zł. Ja jednak powiedziałem, że kosztuje 100. Jak to możliwe? Ano możliwe. Wystarczy go kupić w sklepie Retro Radionics i nie jest to żadna reklama. Sklep ten prowadzi Diorde Mitic i sprzedaje tam m.in. klony ZX Spectrum Omni, joysticki Arcade Air, a także właśnie te cartridge'e. I tam możecie kupić sobie ten cartridge za 110 albo 80 zł. Z jedną uwagą. Zostanie on wysłany z Chin. Tam bowiem Diorde fizycznie się przeniósł i na miejscu rozkręca ten biznes. Wersja za 110 zł to wersja z wysyłką rejestrowaną, ubezpieczoną, a wersja za 80 zł to taka wersja dla ryzykantów. Zwykłym listem w stylu wyślij i zapomnij. Ja kupiłem ten cartridge w styczniu i na dostawę czekałem równo miesiąc,
bo idzie ona normalnymi kanałami pocztowymi, a nie tam jakimś super szybkim kurierem. Ale myślę, że jeśli komuś się jakoś bardzo nie spieszy, to może poczekać i zostawić sobie tą stówkę do polskiej ceny w kieszeni. To co? Jest to według Was już teraz najlepszy wybór w grywadełka do Commodore na rok 2024? Zapraszam do wsparcia naszego kanału, do odwiedzenia naszego Discorda. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.